Siemanko! Film, w którym opowiedziałem Wam o 5 nawykach, które powinien mieć każdy motocyklista, został całkiem dobrze przyjęty i w niedługim czasie zebrał prawie 25 000 wyświetleń. Choć na dzień, kiedy oglądacie ten film, tych wyświetleń może mieć już trochę więcej. A jako, że Wasz odzew w komentarzach na temat nawyków stosowanych przez Was był ogromny, to postanowiłem na podstawie Waszych komentarzy stworzyć drugą część filmu 5 nawyków, które powinien mieć każdy motocyklista, część druga. Zapraszam do oglądania. Na wstępie tylko przypomnę o subskrybowaniu kanału, aby nie ominęły Was moje najnowsze hollywoodzkie produkcje. Was to kosztuje 4 kliki myszką, a ja mam motywację do dalszego nagrywania, a więc sub, like i dzwoneczek. Aha, taki mały spoiler. Tytuł mówi o 5 nawykach, ale na sam koniec wrzucę Wam coś, co w mojej opinii jest również dobrym nawykiem, choć nie wiąże się to stricte z jazdą na motocyklu. Taki mały bonusik. Okej, to zaczynamy. Chyba najpopularniejszy nawyk, który został wymieniony w komentarzach pod filmem, zebrał najwięcej przychylnych opinii, to odruch wyłączania kierunkowskazów. I bynajmniej nie chodzi tutaj o standardowe wyłączanie kierunkowskazów po zakończonym manewrze. O nie, chodzi o coś więcej. Chodzi o wyrobienie sobie takiego tiku, automatyzmu, jak ktoś powiedział, że wyłączamy kierunek nawet jak jest wyłączony. W komentarzach przewinęło się nawet fachowe nazewnictwo tego zjawiska, tej choroby. Dwubiegunowa, afektywno-kompulsywna choroba wyłączonego migacza. No okej, ale o co ta gadka z kierunkowskazami? Otóż w nowszych motocyklach lub nawet w starszych, ale bardziej wypasionych, kierunkowskazy mają takie swoje zabezpieczenia przed nadmiernym miganiem, jak na przykład sygnał dźwiękowy, jak kierunek jest włączony za długo lub nawet system samowyłączania kierunkowskazów po określonym czasie. Ale z racji tego, że jest na naszych drogach wiele motocykli, które mają jak mój Fazer kierunkowskazy wymagające mechanicznego wyłączenia, bo inaczej będą świeciły się non-stop, to warto, posiadając taką maszynę, nawet przesadnie często klikać w tą wajchę kierunkowskazu. Dla naszego bezpieczeństwa lepiej jest te 100 razy wyłączyć wyłączony kierunkowskaz, niż raz skręcić w prawo na skrzyżowaniu, zapomnieć o tym, że Wasz kierunkowskaz wciąż świeci, sygnalizując chęć skrętu na najbliższym skrzyżowaniu w prawo i doprowadzić do sytuacji, kiedy to chcemy jechać prosto przez skrzyżowanie, a z prawej strony wyjedzie nam inny uczestnik drogi przed motocykl, przekonany o tym, że będziemy skręcać w prawo. Drugim nawykiem, który został wymieniony, a w mojej opinii jest również bardzo dobry, to hamujesz silnikiem, sygnalizuj to hamulcem. Innymi słowy, wiecie, że motocykle dużo bardziej wytracają prędkość poprzez hamowanie silnikiem jak samochody. Składa się na to wiele czynników, o których teraz nie będziemy prawić, ale ważne jest to, że skoro nasze hamowanie silnikiem jest często tak skuteczne, jak hamowanie z użyciem hamulców w samochodzie, to warto byłoby sygnalizować to innym motocyklistom czy kierowcom samochodów znajdujących się za nami. Tak, aby nie było zdziwienia, że jadąc sobie 90 km/h poza obszarem zabudowanym, odpuszczamy gaz, żeby trochę zwolnić, bo coś widzimy na drodze, ale kierowca za nami nie widzi naszego czerwonego światła ostrzegawczego, czytaj hamulca. Oprócz tego, że nagle zaczynamy zwalniać, a on niebezpiecznie się do nas zbliżać, to nic mu nie świeci po oczach, mówiąc: ziomuś, ja hamuję. Często też kierowcy nie patrzą przed siebie daleko, lecz na dupę auta lub motocykla przed nimi. I jeżeli ktoś jadący za nami nie trzyma bezpiecznej odległości, to taki manewr hamowania silnikiem może skończyć się źle dla nas. A jak temu zaradzić? Kiedy już mamy zamiar odpuścić gaz i zwalniać, naciśnijmy 2-3 razy dźwigienkę hamulca nożnego. Nie mocno, muśnijmy ją tylko, żeby światełko z tyłu na ułamek sekundy się zapaliło. Kiedy zrobimy to 2-3 razy szybciutko lub nawet raz, ale chwilę przytrzymamy, to osoba jadąca z tyłu dostanie taki ładny czerwony znak ostrzegawczy i zapalą jej się odpowiednie obwody w mózgu mówiące, że zaraz będzie hamować, uważajcie na niego. I skoro już wspomniałem o patrzeniu się na pojazd poprzedzający, to możemy w super gładki sposób przejść do trzeciego punktu, trzeciego nawyku na naszej liście, jakim jest: patrz daleko do przodu. Kiedy już jedziesz motocyklem, choć ten nawyk powinien być tak samo stosowany przez kierowców samochodów osobowych,
Ale kiedy już jedziesz motocyklem i masz przed sobą jakieś inne pojazdy, to nie oglądaj ich zadków, jakbyś czegoś szukał. Obserwuj, co się dzieje przed poprzedzającymi cię osobami na drodze. Jeżeli jedzie przed tobą kilka osobówek, to staraj się patrzeć na przynajmniej te kilka osobówek do przodu. Jak nie możesz patrzeć nad autami, bo akurat jedzie jakiś wysoki SUV, to patrz mu przez tylną szybę, co się dzieje przed nim. A jak jedzie coś wysokiego i szerokiego, to albo się trochę wycofaj, albo wyprzedź. Nie jedź na ogonie, nie wiesz, kiedy może zacząć hamować, nie widzisz, co się dzieje przed nim na drodze, czy coś nie leży, albo jakaś dziura. A nawet jak jedziesz sam, przed tobą nikogo nie ma. Na drodze pusto jak w weekend, kiedy policja ogłasza akcję Trzeźwa Niedziela za kółkiem, to nie patrz się pod swoje przednie koło, czy na 3 metry do przodu. Obserwuj, co się dzieje daleko przed tobą. Oczywiście nie chodzi o to, abyś teraz jadąc autostradą przyglądał się zachodzącemu słońcu. Ale miej na uwadze drogę na te 50-100 metrów przed tobą. Im szybciej jedziesz, tym dalej patrz. Zasada powinna być taka, że powinieneś widzieć drogę wyraźnie tak daleko, jak długa będzie twoja droga hamowania, wliczając w to czas na reakcję i przetworzenie całej sytuacji, która się może zdarzyć. Patrząc się pod koła motocykla lub bezpośrednio przed niego, to nawet dobrze dziury na drodze nie ominiesz, nie mówiąc już o jakimś niebezpieczeństwie. 4. punkt na naszej liście przydatnych nawyków to zaznacz swoją obecność. Slalom. Mało się o tym mówi, a jest to, w mojej opinii, bardzo dobra porada. Kiedy już zbliżacie się do skrzyżowania czy do punktu o dużym natężeniu ruchu i istnieje szansa, że ktoś może chcieć się na dzikusa włączyć do ruchu, a wy jedziecie w kolumnie aut i jak to bywa w zwyczaju przodujecie, to znaczy jedziecie z przodu jako pierwsza maszyna, czy nawet jedziecie drogą 2-3 pasmową i zbliżacie się do skrzyżowania, to pojedyncze, nieruchome niemal światło motocykla może bardzo łatwo zlać się ze światłami aut, które jadą za wami i osoba, która chce się włączyć do ruchu, może mylnie założyć, że zbliżające się do niej światło to właśnie auto, które widzi i dodatkowo błędnie oceni jego prędkość i czas dotarcia do skrzyżowania. I próbuje się włączyć do ruchu, wymuszając na was pierwszeństwo. Dlatego kiedy już wyrywaliście z kopyta i zasuwacie jako pierwsi w peletonie aut, to kiedy zbliżacie się do skrzyżowania, na którym stoją jakieś inne auta, zróbcie delikatny slalom motocyklem. Ale nie taki od krawężnika do krawężnika, tylko delikatnie lewo, prawo w obrębie swojego pasa. Osoba, która będzie patrzyła się w waszą stronę, powinna wyłapać tą anomalię świetlną w tłumie innych aut. Powinna też bez problemu zobaczyć, że jeden z punktów porusza się zgoła inaczej jak pozostałe, że nie zbliża się w takiej samej trajektorii i prędkości jak cała reszta, a wyraźnie oddziela się od peletonu i pędzi w jego stronę niczym kojot goniący strusia. I dzięki temu zapali się jej czerwona lampka ostrzegawcza i zastanowi się 2 razy, nim włączy się do ruchu, nim zajedzie wam drogę. 5. nawyk na mojej liście, na naszej liście, to tor wyścigowy nie nauczy cię wszystkiego. Pierwotnie chciałem ten punkt nazwać droga publiczna to nie tor wyścigowy, ale to nie byłoby trafne. W zasadzie, jak możecie przeczytać w komentarzu, jest to bardzo trafnie opisane. Sam często słyszę, aby udać się na tor i tam szlifować swoje umiejętności jazdy na motocyklu. I tak, te szlifowanie na torze jest z jednej strony bardzo dobre, ale z drugiej strony bardzo zgubne. Dlaczego dobre? Bo jesteśmy w stanie w kontrolowanych warunkach poznać możliwości naszego motocykla. To jak bardzo możemy się na nim złożyć, czy jak szybko możemy wyhamować, uczy nas kontroli maszyny, kontroli przy prędkościach i pozycjach, których nie jesteśmy w stanie poznać na ulicy. Ale tutaj właśnie pojawia się też drugie oblicze toru, o którym napisał kolega w komentarzu. Jest wielu motocyklistów, którzy po torowaniu stawiają sobie gwiazdki na pagonach, bo na torze zamknęli oponę, bo zrobili świetny czas. Ale problem jest w tym, że jazda i nauka na torze to jak sprawdzanie spalania auta w warunkach laboratoryjnych, przy odpowiedniej temperaturze, oporze powietrza itd. Na torze nie uświadczymy ślepych zakrętów, piachu na zakręcie, ruchu dwukierunkowego czy innych plam oleju. Nikt tam nie będzie próbował na nas wymusić pierwszeństwa wyjeżdżając z bocznej uliczki. Nikt nie będzie nagle zmieniał pasa ruchu, nie wyskoczy pies na drogę, nie nastąpi nagła zmiana świateł wymuszająca hamowanie na mokrych pasach. Tor to zupełnie inna forma zabawy z motocyklem jak ruch uliczny. I gdyby tylko szkolenia na torze mogły zagwarantować, że kursant będzie świetnym kierowcą, to już dawno wszystkie egzaminy na prawo jazdy odbywałyby się na torach, a nie w ruchu ulicznym. Ale to właśnie ruch uliczny ma to do siebie, że jest nieprzewidywalny i przejechanie 10 000 kilometrów na torze nie zrobi z nikogo dobrego kierowcy miejskiego. I na odwrót, 10 000 kilometrów w mieście nie zrobi z nas Valentino Rossi.
Niemniej jednak polecam każdemu motocykliście choć raz udać się na zamknięty tor, aby zobaczyć, co w odpowiednich warunkach możemy zrobić z naszym motocyklem. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o 5 nawyków, które powinien mieć każdy motocyklista, część druga. A teraz obiecany bonus. Może to nie jest nawyk, który jest stosowany podczas jazdy. Może to w ogóle nie jest nawyk, ale od zawsze w telewizji puszczane są raz na jakiś czas kampanie reklamowe uświadamiające kierowców nie tyle o zagrożeniach na drodze, a o konsekwencjach ich błędów. Dlatego ze swojej strony mogę Wam polecić, aby chociaż raz na miesiąc włączyć sobie jakiś film na YouTubie z wypadków motocyklistów. Bynajmniej nie dla rozrywki, a jako przestroga. I aby zobaczyć, jak zwykłe małe błędy potrafią doprowadzić do tragedii. To, co zobaczymy na filmach, często może być dla nas aż niewyobrażalne. Oglądając takie filmy, często pukałem się w głowę, jak można zrobić coś takiego, zarówno ze strony innych kierowców, jak i motocyklistów. To, co na co dzień wydaje nam się normalnym manewrem, jak wymijanie wielu aut naraz, czy szybkie wyprzedzanie, czy częste zmiany pasów ruchu, na filmach potrafią zakończyć się w tragiczny sposób. I uwierzcie mi na słowo, osoby, od których pochodzą te nagrania, na pewno też myślały tak jak każdy z Was. Mnie to nie spotka, ja uważam na drodze, ja nie jadę za szybko. A jednak wypadek może przytrafić się każdemu. No nic, to tyle jeżeli chodzi o ten film. Życzę bezpiecznej jazdy. Jeżeli film Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Na razie, cześć!